Dlaczego stawy bardziej bolą wiosną? Kiedyś wydawało mi się, że to sobie wyobrażam, że to nie ma w ogóle żadnego związku z porą roku. Teraz już wiem i zostałam co do tego upewniona, że rzeczywiście tak jest, że stawy mogą boleć bardziej na wiosnę niż na przykład zimą, latem czy jesienią. Zima ma swoje dolegliwości i jest trudna do przejścia z samego faktu występowania niskich temperatur. Trzeba się z nimi zmagać, trzeba się przed nimi w jakiś sposób zabezpieczać i to jest samo w sobie trudne. Można byłoby powiedzieć, że różnica w tym, jak wygląda pogoda obecnie pomiędzy zimą a wiosną w Polsce, wcale nie jest aż tak znacząca. Niemniej jednak okazuje się, że ma to spore znaczenie. Z tego względu, że zmieniają się temperatury i zmienia się też ciśnienie atmosferyczne, z jakim musimy funkcjonować na co dzień. Czym jest ciśnienie atmosferyczne? Myślę, że każdy mniej więcej wie. Wysokość ciśnienia atmosferycznego zależy od wysokości położenia, w sensie metrów nad poziomem morza, oraz od temperatury powietrza, jaka panuje. Najprościej rzecz ujmując, wysokie ciśnienie atmosferyczne, mamy słoneczko, jest ciepło i niektórym się to bardzo podoba. Niskie ciśnienie jest deszcz, raczej tak szaro-buro i ponuro, troszeczkę bardziej pochmurnie niż radośnie, ale też niektórym się to oczywiście podoba. Wiosna ma to do siebie, że te zmiany temperatur i co za tym idzie również zmiany ciśnienia są bardzo różne. Nie bez powodu mamy takie powiedzenia, myślę, że dwa, w marcu jak w garcu, czy kwiecień, plecień poprze plata, trochę zimy, trochę lata, no bo właśnie ta temperatura drastycznie się zmienia. Okazuje się więc, że odpowiedź na pytanie, które postawiłam, jest dużo prostsza niż mogłoby się wydawać. W budowie stawu mamy coś takiego jak jama stawowa, a w niej znajduje się maź stawowa. No i ta maź stawowa ma odpowiednie ciśnienie wewnątrzstawowe, które jest regulowane ilością mazi, napięciem mięśni, no i znajduje się pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. W momencie, kiedy ciśnienie atmosferyczne drastycznie się zmienia, mamy efekt, który można nazwać bólem stawów. To jest dla mnie jakieś gigantyczne odkrycie. Jak mocno fizyka i świat, który nas otacza, wpływa na biologiczne aspekty naszego funkcjonowania. No to jest niesamowite. Poza osobami zmagającymi się na co dzień z bólami stawów, grupą, albo raczej grupami osób narażonych na dodatkowe występowanie bólu stawów podczas wiosennych zmian pogody są osoby starsze i dzieci. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj płeć. Kobiety dużo częściej mogą cierpieć właśnie na bóle stawów związane z różnicą ciśnienia atmosferycznego niż mężczyźni, z racji tego, że mają bogatszą gospodarkę hormonalną. I jest jeszcze tutaj jeden aspekt, to jest grupa osób, o których się mówi, że mają taką urodę, że właśnie bolą w określonych momentach je stawy. Powiem szczerze, że mam bardzo mieszany stosunek co do tego, z tego względu, że sama byłam taką osobą, o której lekarz powiedział, że ma taką urodę, że bolą ją kolana oraz palce i podchodzę do tego z dużym dystansem, bo może to świadczyć o czymś zupełnie innym, o problemie, które drzemie po prostu gdzieś głębiej i jeszcze nie zostało odgadnione. Profesor Jenna Anaupan po przeprowadzeniu badań doszła do takich wniosków, że pogoda nie wywołuje bólu stawów. Odnosi się to jednak do osób, które uważają siebie za meteopatów, czyli mówią, o, bolą mnie stawy, więc pewnie za chwilę będzie padać. No nie, tak to nie działa. Wytłumaczyła to na tej zasadzie, że po prostu w momencie, kiedy bolą nas stawy i potem zacznie padać, kojarzymy ze sobą te fakty. Zgadzam się z tym, że nie ma to takiego związku, ponieważ przewidywanie pogody nie polega na odczytywaniu zachowania swojego ciała w celu ustalenia, jaka pogoda pojawi się za 10, 20, 30 minut, czy więcej, czy dłużej. Nie można jednak pominąć zależności zmian występowania ciśnienia atmosferycznego do tego, że bolą nas stawy. A jak to działa, no to myślę, że już troszeczkę wytłumaczyłam. Ta wiedza zdecydowanie nie uchroni nas przed bólem, bo nie mamy żadnego wpływu na to, jakie jest ciśnienie na zewnątrz. Uważam jednak, że jest to taka ciekawostka, o której warto wiedzieć, ponieważ warto być świadomym swojego ciała. Mam nadzieję, że pomogłam i do zobaczenia.